Ponad połowa rafinerii w Rosji nie może wrócić do normalnej pracy przez coraz skuteczniejsze ciosy Ukrainy, przyprawiając Rosjan o lato średniowiecza. Rekordowe upały powodują kryzys energetyczny na Węgrzech. Trump zapowiada rozmowy z Iranem, obniżając cenę ropy. Jest 3 sierpnia 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubiga. To jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Paliwowe lato średniowiecza w Rosji. Według danych S&P Global przytoczonych przez Financial Times, aż 18 z 26 rafinerii w Rosji nie wróciło do normalnej pracy po atakach dronów Ukrainy. Bank centralny fałszuje rzeczywistość, by ukryć rosyjskie lato średniowiecza. Tylko 8 rafinerii rosyjskich pracuje z normalnym przerobem. 11 z nich pracuje z ograniczonymi możliwościami, a 7 pozostaje zamkniętych. Financial Times ocenia, że zostało zniszczone 30% mocy przerobowych i 45% nominalnej przepustowości rafinerii w Rosji, wywołując największy kryzys paliwowy od upadku Związku Sowieckiego. Rosjanom najtrudniej jest znaleźć części zamienne do układów w rafinerii, które nie są produkowane w Rosji. Przykładem mogą być instalacje głębokiego przerobu ropy zniszczone w najbardziej zaawansowanej technicznie rafinerii Tuapse nad Morzem Czarnym. Trudno wymienić także instalacje odsalania i usuwania wody z ropy. Taki sprzęt został przykładowo zniszczony w rafinerii Omsk, znajdującej się około 2000 km od granicy z Ukrainą. Dane satelitarne przeanalizowane przez Financial Times pokazują, że większość prac naprawczych nie została zakończona. Widać zniszczenia dachów i inne uszkodzenia. Najniższy przerób ropy w Rosji od 21 lat spowodował niedobory paliw dotkliwe dla wojska oraz cywili w tym kraju. Kreml szuka paliw w desperacji u dawnych satelitów jak Białoruś czy Kazachstan, a także krajów partnerskich jak Maroko. Białoruś już dostarcza paliwa do Rosji, a trwają rozmowy o przerobie ropy rosyjskiej w rafineriach Kazachstanu w celu uruchomienia eksportu paliw wytworzonych z jej użyciem na terytorium rosyjskie. Nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie, jednakże już teraz ropa rosyjska jest przerabiana w rafinerii Kondensat w Kazachstanie, a część benzyny z tego źródła trafia potem do Rosji. Warto jednak zaznaczyć, że ataki dronów Ukrainy na naftoport rosyjski w Noworosyjsku zmusiły już Kazachów korzystających z tego szlaku do ograniczenia wydobycia ropy i gazu, zagrażając także sektorowi paliw. Rosjanie są na tyle zdesperowani, że sięgają także po dostawy morskie z Maroka, które dostarczyło już w lipcu pierwsze 30 000 ton benzyny AI-92. Rosyjski bank centralny ankietował analityków, by znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jaki jest wpływ kryzysu paliwowego na gospodarkę Rosji. Inflacja roczna w 2026 roku ma wzrosnąć do 6,2%. Jednak według rozmówców portalu Meduza może ona być jeszcze większa, będą dodatkowe od 1 do 1,5 punktu procentowego i to wyzwanie dla banku centralnego, który będzie musiał wybierać między podwyżką stóp procentowych w celu hamowania inflacji, a realizacją polityki Kremla, który prze do obniżki stóp w celu zmniejszenia odczuwalności kryzysu. To z tego powodu Bank Centralny Rosji obniżył stopy procentowe z 14,25 do 14% pomimo skoku inflacji wywołanego dronopadem Ukrainy. Kosztem takiego ruchu była obniżka prognozy wzrostu gospodarczego. Bank Centralny Rosji szacuje, że gospodarka rosyjska może zanotować zerowy wzrost produktu krajowego brutto w 2026 roku. Prognoza zakłada wzrost od 0 do 1% PKB. To rewizja w stosunku do 0,5 do 1,5% prognozowanych w czerwcu. Oznacza to, że Kreml fałszuje rzeczywistość, wymuszając niewłaściwą politykę banku centralnego w celu ukrycia faktycznego oddziaływania dronopadu na gospodarkę. Mimo to kryzys paliwowy pozostaje odczuwalny, przyprawiając Rosjan o lato średniowiecza. Czas na pozostałe wieści z Polski, Europy i świata. Na początek Polska. Atak upału. W połowie tego tygodnia ma nastąpić rekordowy upał w Polsce. W niektórych obszarach kraju temperatura może sięgnąć blisko 40 stopni Celsjusza. Może tak być na południu Mazowsza i w województwach lubuskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. Wzrost temperatur wiąże się z większym zużyciem energii do klimatyzacji. Niestety nie w moim studio, bo tutaj tej klimy jeszcze nie mam. 1500 godzin. Polacy rozmawiają z Komisją Europejską o zwolnieniu pracy polskich mocy szczytowych, czyli gazówek, z opłacania emisji CO2 przez 1500 godzin w roku w ramach reformy ETS.
To sposób na obniżkę cen energii, a więcej tłumaczy wiceprezes PGE Marcin Laskowski w podcaście Energy Drink. Materiał jest na stronie internetowej energydrink.today, ale można też zobaczyć wideo w całości na podcaście na YouTubie, Spotify i Apple Music. Nie tylko paliwociąg. Oczywiście nie powiem co, ale to jest dużo infrastruktury, mówi prezes PERN-u Daniel Świętochowski w rozmowie z naszym podcastem o rozbudowie infrastruktury paliwowej NATO do Polski, w tym paliwociągu istotnego w razie konfliktu. Rura musi się skończyć w bazie paliwowej albo wojskowej, a najlepiej mieć rozgałęzienia. Tłumaczył prezes, mamy wideo, mamy transkrypcję na stronie www. Zapraszamy do oglądania. A teraz wieści z Europy. Porażka zielonej stali. Z badania PwC wynika, że inwestycja przemysłu niemieckiego w produkcję stali bez emisji CO2, w którą branża zainwestowała miliardy, nie będzie opłacalna ekonomicznie w żadnym z badanych scenariuszy. Handelsblatt pisze, przemysł stalowy mógł zainwestować miliardy bez sensu. Blackout od upałów. Węgry straciły 40% mocy wytwórczych przez to, że spadek poziomu wody w Dunaju przez falę upałów zmusił je do wyłączenia elektrowni jądrowej w Paks po raz pierwszy w historii. Premier Węgier ocenił, że jego kraj czeka teraz krytyczne kilka dni dalszych upałów przy rekordowym zapotrzebowaniu na energię. Komisja Europejska rozważa zwołanie posiedzenia kryzysowej grupy koordynacji do spraw energii. Abordaż z Polakami. Flota Włoch, wsparta przez siły innych krajów europejskich, dokonała abordażu tankowca, który mógł należeć do floty widmo Rosji. W akcji brał udział samolot z Polski. 2 sierpnia doszło do abordażu tankowca Toa Payo, korzystającego z bandery Kamerunu i podejrzewanego o podróż pod fałszywą flagą w celu uniknięcia sankcji unijnych za dostawy ropy z Rosji. A więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Problemy Chin. Masowy eksport wysokich technologii, w tym samochodów elektrycznych, napędzają wzrost gospodarczy Chin, ale nadal nie wystarczą do przełamania ograniczonego popytu w kraju. Aktywność przemysłowa państwa środka w lipcu spadła. Indeks PMI spadł z 50,3 punktów procentowych do 49,2 punktów miesiąc do miesiąca. Narastają ograniczenia dostępu do rynków, więc zagrożony jest eksport jako motor rozwoju. Nadzieja na rozmowy. Donald Trump ogłosił zawieszenie ataków na Iran i nowe rozmowy pokojowe zaplanowane na 3 sierpnia. W centrum układu ma być otwarcie cieśniny Ormus. Podobny pakt został zerwany w lipcu, ale nadzieja na deeskalację spowodowała obniżkę cen ropy do około $83 za baryłkę Brent, a więcej także na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Od teraz podcast Energy Drink także na stronie internetowej. Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz także do przeczytania.